program telewizyjny chce ujawnić największy spisek pewnej sekty. Dzisiaj przedstawię Ci hiszpański horror z 2020 roku pod tytułem Historia okultyzmu. Fabuła mniej więcej prezentuje się w ten sposób, że mamy grupę ludzi, która prowadzi program 60 minut do północy i właśnie oglądają ich ostatni emitowany odcinek, gdzie znaleźli dużo informacji na temat pewnej działalności, pewnej sekty i mają dużo brudów i chcą zrobić wywiad z guru tej sekty. I właśnie oglądają ten odcinek, jak na żywo trwa ten wywiad. I w międzyczasie dzieją się bardzo dziwne, niewyjaśnione wręcz rzeczy. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ten horror jest niespójny. Tak, jest niespójny. Mamy trzy pewne ścieżki historii. Mamy prowadzącego 60 minut do północy, jak robi wywiad na bieżąco z szefem kultu. Albo nawet nie wiem, czy to jest kult. Mamy grupę pracowników tego programu, którzy słuchają na bieżąco i mają jakąś tam większą tajemnicę, której nie chcą zjamić, nie chcą wyjaśnić w czasie tego całego filmu. I mamy kobietę, która ma jakieś zadanie na zewnątrz i też jest jakoś powiązana właśnie z tym wszystkim i ma dotrzeć do studia nagraniowego, w którym właśnie trwa ten wywiad. To jest jej chyba główne zadanie. I właśnie tutaj jest problem, ponieważ żadna z tych ścieżek nam nic nie wyjaśnia. Mamy pewną bardzo ważną tajemnicę, czyli to, co ten kult jest, czym jest tak naprawdę, mamy brudy na niego, ale nic nie powiemy, nic nie pokażemy. Tylko w międzyczasie dzieją się dziwne rzeczy spowodowane, niby niewyjaśnione, ale bardzo łatwo można je wyjaśnić. Chyba. Fabuła jest niewytłumaczalna od początku do końca. To, co Ci teraz powiedziałem, to jest to, co ja wywnioskowałem z tego horroru. Ponieważ film nic nie tłumaczy. Nie mówią, jaki mają cel, tylko dążą do celu, nie mówią Ci, co to jest za cel, co się stanie, jak do niego dążymy, tylko trzymają Ciebie w napięciu. Tak jak trzymają w napięciu widzów, którzy oglądają ten ostatni emitowany odcinek 60 minut do północy. My nic nie wiemy, tamci widzowie też nic nie wiedzą, których nigdy nie widzimy, ale nimi jesteśmy. I nie znamy tej historii, wszystko co się dowiadujemy jest właśnie z tego konkretnego wywiadu. Mało tego, jeśli myślisz, że pod koniec horroru wszystko się wyjaśni, oczywiście, że nie, ponieważ zakończenie jest do dowolnej interpretacji, żeby było jeszcze gorzej, żebyś jeszcze mniej zrozumiał. Czy ten horror jest straszny? Bardziej bym powiedział, że jest tajemniczy, niepokojący, skłania do przemyśleń, analizowania i doszukiwania się tych strasznych aspektów. Nie jest on straszny sam w sobie, ma może z jedną, maksymalnie dwie sceny, w których było coś strasznego i można było się przerazić. Ale to był taki mniejszy jumpscare, taki spokojniejszy jumpscare, że tak to nazwę. A tak to tylko i wyłącznie jest to film tajemniczy, niezrozumiały, skłaniający do przemyśleń i myśleniu tak naprawdę, o czym jest cały horror i co my w ogóle oglądamy. Też sama kwestia wizualna. Film jest w 100%? Nie. W 98% czarno-białe. Co też sprawia, że niby spoko, taki koncept, ale momentami dominuje tylko jeden kolor. Pojawiają się tutaj czarno-białe elementy, praktycznie przez cały film, a są momenty, w których pojawia się kolor czerwony. I to tylko czerwony. Czemu? Nie wiem. Jak to interpretować? Nie wiem. Dlaczego akurat w tamtych konkretnych momentach jest czerwony, a nie czarno-biały film? Nie wiem. O co chodzi? Nie wiem. To nie jest jak Sin City, że jakieś konkretne elementy są czerwone. Tylko cały film jest czarno-biały i tylko konkretny jeden element jest czerwony. Albo konkretne światło i tylko w jednej scenie jest czerwone. Czemu? Nie wiem. Nie rozumiem tego filmu. Jest on bardzo ciężki do interpretacji i praktycznie w całości sam tworzysz fabułę, o czym może być. Sam próbujesz sobie dopowiedzieć tak naprawdę,
jaka jest ta główna tajemnica tego kultu i czy ona jest prawdziwa, czy nieprawdziwa i o co chodzi. Film jest strasznie pogmatwany i ciężko się go ogląda. Jeśli go obejrzałeś, to napisz mi śmiało w komentarzu, co o nim myślisz i może ty zinterpretujesz zakończenie lepiej ode mnie. Co nie jest nawet trudne. Natomiast jeśli szukasz innego horroru, który nie skłania aż tak do przemyśleń, to bardziej obejrz ten z 2020 roku, ten sam rok, więc nie powinno być praktycznie, problem też jest tajemniczy.